Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy w japońskich willach miliardera. Jest tutaj w środku niezwykle dużo takiego drogiego wyposażenia, rzeźb i tego typu dzieł sztuki, więc dzisiejszy odcinek będzie ociekał złotem. Zaczynamy. Zanim jednak wyruszymy na wyprawę, to chwilka na dobrą nowinę. Wreszcie udało nam się otworzyć nasz nowy autorski sklep z naszymi ubraniami i gadżetami. Zapraszamy więc na stronę urbexhistory.pl, gdzie możecie wyposażyć się w długo wyczekiwane naszywki, klasyki, bluz, koszulek i kubków, ale i zupełnie nowe wzory poświęcone jak ten odcinek Japonii, a konkretnie to Fukushimie. Cały czas powiększamy nasz asortyment i zapraszamy na urbexhistory.pl, skąd kasa ze sprzedaży idzie na kolejne dalekie wyprawy. Koniec autopromocji, wracamy do willi miliardera. No ten stół to stary jest z marmuru zrobiony, podobnie jak te wszystkie figury dookoła, tylko że każda z nich przedstawia troszeczkę co innego, bo ta bym powiedział, że dziewczynka z kozą, ale tam wygląda jak Matka Boska. Matka Boska, tutaj już niestety nic nie zostało. Tutaj jest właśnie kobieta z kozą, a tutaj kobieta lejąca z czary, nie wiem, wody zapewne. Szczery gorycie, jak to kobieta, ale... Pójście, widok na... fotel. Chciałbyś mieć taki widok ze swojego domu? No człowieku, a nie? Na twojej kamerze może to lepiej widać, bo... Fajnie to wygląda, Sztos, co? no. Najlepsze, co tutaj jest, oprócz tego sufitu, którym jara się Konrad, to jest to, że są te wielkie przeszklone okna i tam gościu miał na bank lasce, nie? Taki ładny. Tutaj jeszcze jest takie małe wejście na bok, bym nie sprawdził, a potem byśmy poszli na dół. W ogóle musicie wiedzieć, że to jest ostatni urbex, który kręcimy tutaj w Japonii. Niekoniecznie ten film będzie jako ostatni, ale no jedną drogą już jesteśmy trochę w Polsce, dlatego nie chcemy przypału sobie nasiekać. Jak widzieliście, to miejsce jest dosyć mocno przypałowe, bo jesteśmy w takiej dzielnicy mega bananowych willi. To jest takie japońskie Beverly Hills. No, Taki, jak w Rosji. A, bo tu pewnie były, wiesz, tu pewnie było już to zrobione, bo są opisane instalacje. Pewnie były płytki czy coś, to wszystko, w ogóle też i kibel zabrali. Tu jakieś mydełka. The New Odani. A może to jeszcze było budowane i nieskończone po prostu. to właśnie tutaj obok zobacz, mieli od razu kuchnię. A wiesz co, to trochę wygląda jakby to było nieskończone, bo jest dużo tych katalogów ze zdjęciami jakichś tam, wiesz, drzwi i tak dalej, co nie? Może było to nielegalnie zrobione. Zobacz, to jest schemat wanny z hydromasażem. Może że ktoś pierdzielił to no, paręset milionów to minimum. Za samą działkę w takim miejscu. Cokół. No to jest coś jak marmur. Właśnie to jest takie dziwne, to jest takie jak proszek taki. To na pewno wygląda jak marmur. Ta struktura tego. Aniołki Charlie'ego. Ale telewizor kineskopowy. A to jest książka telefoniczna. W ogóle jakby ostatnie daty, jak znalazłem na Google Maps, to w 12 roku jeszcze to było jakby używane, ale już w 15 było opuszczone. I zobacz, tutaj są wzory różnych rzeźb, tylko że z drewna. Jakieś buddyjskie. Ty, a może tu była pracownia? Ale co, pracownia obok tutaj miałeś łóżko? To był czyj No, gabinet, więc u góry miał może pracownię albo na dole, a tutaj mieszkał to, nie? Znaczy mógł być to po prostu gabinet czyjś, że tam pracował rzeczywiście, tak jak mówisz. Po lewej stronie miał wielkie, przeszklone biuro, a po jeszcze dalej lewej, nie wiem co może być. Tutaj stary możesz 3 razy spać z łóżka, zobacz. Raz, 2, 3, 4 razy. Nie, raz, 2, 3, no 3 No razy. i trzeci raz jeszcze spadasz na materac awaryjny. Trzeci raz już upadasz z głowy na kolan. Z kolan na głowę. Obczajcie. A, to jest ta wanna. To jest ta wanna, co widzieliśmy. I to nie jest konglomerat, tylko to jest z marmuru jest ta wanna. Wanna u pelikana i rączki ze złota. No. Podobnie jak ten kibelek tutaj. W ogóle co najlepsze, to tutaj jeszcze jest przejście do innych willi. Tak. I nie tylko do willi, bo jeszcze możemy znaleźć, tylko do willi, ale chodzi jeszcze o piwnice, gdzie możemy się przejść. I podobno te piwnice są najciekawsze, więc tam pójdziemy. Tutaj pozdrawiamy Ciebie, bezdomny pelikanie. Wbijajcie do niego na kanał, bo też z nami był na Urbexie, ale tym razem w Korei. On też był w tym miejscu. Podesłał nam tą miejscówkę, że jest ciekawa do zwiedzenia, ale
Nie pamiętam już kiedy on tam był, dość niedawno. To było to w zupełnie innym stanie. Dość dawno temu, tylko niedawno to wrzucił. A, może w ten sposób, ale zupełnie inaczej to wyglądało, o wiele lepiej. Dobra, wychodzimy z pierwszej willi, będziemy szli przez taki mostek, tylko tam trzeba być zwinnym jak kuna. Co tutaj na tym balkonie? Sprawnym jak wielbłąd. Na pustyni. Bez wody. Przez 2 miesiące. Wiesz co, ten mostek jest tam. A nie, to nie mostek. To jest jakaś blacha. Właśnie te przechodzenie tutaj przez te krzaki jest najgorsze, bo jesteśmy bardzo głośni. W ogóle te bambusy jak są suche, to okropnie się obchodzi, bo jest głośno. Tam jest jakiś komin. Nie wiem, czy to nie jest gdzieś tam. Widzicie, tam jest dom, w którym już ktoś mieszka normalnie. Dobra, i tu przechodzimy do dalszej części willi. Ty patrz, tutaj się zaczyna taką strefą tego relaksu. Widzisz? O. To jest taka strefa relaksu, zobacz. Tej już byliśmy. Pójdźmy do tej No. i stąd. Ja bym poszedł po prostu w dół. Do tych dwóch. Do tej i do tej. No. Tylko jeszcze wydaje mi się, że jedna jest tam. Tam, gdzie ta zwierzyna chodziła. Tutaj już jest coś, jakaś świątynia, a to jest ten parking, na którym my stoimy. To może do tego parkingu tędy dojdziemy. No I zejdziemy wtedy do tej willi. Tak, możemy tak No zrobić. to chodź, przejdziemy się. Bo tu jest po prostu bardzo ładnie, a ciekawi mnie, co tam łaziło po krzakach. Rybek już nie widzę. Nie, są jakieś takie małe. To jest w ogóle bardzo sucho, wiesz? Chociażby się chciało, to się nie da być cicho. Kapliczka pokazująca księżyc. Tak, to jest droga i tam mamy samochód po prawej stronie. A tamta kolejna, mówisz, że gdzie jest? Tutaj coś jest. Już mieliśmy iść dalej, a zobaczcie, opuszczone to są albo Rolls Royce'y, albo Bentley, ale nie jestem pewien. Royce'y RR. Jeden z garaży. Zobaczmy, czy da się go otworzyć. Nie, zamknięty. A ten? Ten otwarty. Dobra, chwila. Więc tak wygląda stary Royce od środka. Jeszcze miliard różnych przycisków. Ale fotele, powiem wam, gotowe. Na długą podróż wygodnie wyglądają. Jeszcze z takimi filankami jakby przykryty. Kotki sobie chodzą po tych samochodach. Jakiś magazyn drzwi pod klapą. Do zmieniania kaset, jakieś oleje, te płyny i tak dalej. Nie no, fajne miejsce. Jestem ciekaw, co nas spotka w kolejnej willi. Pytanie, czy tędy jest w ogóle przejście? Jest. Ale tu jest chłodniej o wiele w środku. To już taki typowy japoński styl, co? No. Ale to ma tylko jedno piętro, wiesz? Choć co mi się wydaje? Co? Że to wszystko, gdzie my chodzimy, to właścicielem był tylko jeden facet. No tak. I on sobie tutaj tak zbudował te domki, co nie? No. Tu jest taki motyw jak na tamtej. Z tymi właśnie drewnami. Zobaczcie, tutaj na drzwiach jeszcze narysowani mnisi albo shinto, albo jacyś buddyjscy. A obok jeszcze pościel były. To są akurat poduszki. Wiesz co? No. To jest dobra teoria moim zdaniem, że facet po prostu miał kupę siana. Tam sobie miasteczko. no takie miasteczko sobie zrobił. I tutaj miał, nie wiem, wypoczynkową, tam miał mieszkalną, tam miał ten staw, bo to wszystko jest połączone, co nie? Wiesz co? No bo tutaj już nic więcej nie ma na górze, mam jeszcze 2 duże budynki na dole. Tak, idźmy na dół do tych budynków, no. Chodźmy. Przeskakując tam przez magiczne bambusy, wypadek. To już Tego już nie pomalujesz. nie działa. Patronite.pl, Urbex History.
dobrze, że to dzisiaj jest nasz ostatni film, jaki nagrywamy, bo bez lampy to jak bez ręki, nogi i głowy. Główna willa od samej ulicy. Dobra, jest wejście. O kurde. O kurde. Postaj. Ty, ale to chyba typ tym handlował, wiesz? No. Bo po pierwsze ma tego za dużo, a po drugie zobacz, że niektóre są już na paletach, co nie? Opakowane. No to może był jakiś artysta, który był bardzo bogaty. No to wychodzi, że to jest wszystko. Tylko wiesz, to mogą być odlewy, to nie? Mógł mieć swoją pracownię po prostu tutaj. Tak. I zobaczmy. Bogaty. Tam mamy stół wideo. Ta miejscowa, pierwsza przy ulicy i każdy się boi tutaj wchodzić i jest najlepiej zachowana dlatego. No. Tak, tutaj mamy stół do bilarda. Jaka akcja, co? A, tu wyniki. 1 do 98. Już tego nie obrócę. Stół do bilarda widziałem już parę razy, ale taką ilość posągów nie i wydaje mi się, że rzeczywiście człowiek był jakimś artystą i po prostu handlował tym, robił to i sprzedawał. Miejsce 10/10. Można powiedzieć taka premium. Zobaczcie ile posągów, ile rzeźby. To jest jakaś, nie wiem, artysty willa. Nad willa. Cały kompleks, bo tutaj przecież tych budynków jest parę. Czy wiesz co? Tak jak Pelikan mówił, my teraz jesteśmy w piwnicy. A, i no to No. można iść na górę tędy. Tylko brakuje pierwszych 4 schodków. Na szczęście następne już są. Nie wiem jak zresztą. Też wybebeszone, widać, że wiesz. A, no jakieś piwka leżą. A, Trochę niski strop, co? tak. Typowo japoński. Też puste pokoje. Śmieci jakieś. Tutaj widać, że już szaber szedł, co nie? I to taki gruby. Tylko- Przy samej ulicy dlatego. Wiesz co, coś ci powiem, jest jeszcze jeden temat. My jesteśmy w takiej, coś jak, nie wiem, Mielno w Polsce, No. co nie? Tutaj nie są tylko Japończycy, więc tych obcokrajowców na pewno przychodzi tu wielu. No i widzisz, co się dzieje, co nie? Wiesz, a jak ja bym był na wakacjach i coś takiego zobaczył, to z pewnością bym tutaj przyszedł. No ale nie niszczyć tam. No. Idziemy na górę jeszcze, co nie? No. I tutaj chyba miał tą wystawę swoich rzeczy, wiesz? No taki showroom bym powiedział, o. Tak to przynajmniej wygląda. Mankieta. No zobacz, że chyba mają tego. Kurczaka. Kominek, ale obok jest orzeł bielik. Już leży. Widzisz go? Tak. Nie trać głowy, No już skać. kolego. Tam to był stół, już rozwalony. Ty, a tu jest tygrys. Takie miejsce. No szkoda. Czaisz? Tu jest tygrys. Aha. Prawdziwy tygrys. Prawdziwy tygrys. Ty, ale to chyba jest prawdziwa skóra, wiesz? No to jest. No i zęby też ma prawdziwe. Ale akcja. W ogóle jest chyba nielegalne teraz, co nie? No na pewno. A tam jest Han Solo w ścianie, zobacz. Aha. Specjalnie. Zobacz, tu jeszcze jest takie jakieś odejście na bok, tylko kurde cały czas chodzimy Przy głównej ulicy. przy tej głównej ulicy, no. Tu w ogóle wszędzie są takie motywy zamurowania kogoś w ścianie. Aha. No to musiał być do artysty, no nikt inny nie ma takiego Zobacz. młodzieży pokazywać belek z pępkiem. Zwykle jest tak, że to wyrywa cię z kapci, a tu cię wyrwało. Kapcie zostały. Ze stóp. Ale to chyba... Aha, to ten tych nóg nie ma. Kolego. A tam masz papier pole jest konia. Piórę. No. Aha, no, to są... Ty wiesz jak tu musiał być przepych kiedyś? Grubo. Jak w polskich łazienkach.
I tutaj kończy się nasza wyprawa po willi miliardera. Jest razem z nami Łukasz w postaci tego wypchanego tygrysa. Dziękujemy Wam za dzisiaj, dziękujemy patronom, bo to dzięki Wam możemy podróżować na przykład po Japonii. No i dziękujemy Tobie, bezdomny pelikanie, bo to miejsce mamy właśnie od Ciebie. Tak, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu i do zobaczenia na następnej wyprawie. Hej!